Hej, witam na moim kanale. Przyszła do mnie moja paczka z Pat McGrath z zamówieniem z ostatniego takiego eventu wyprzedażowego, w którym to nabyłam kilka produktów z kolekcji Love w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeżeli chcielibyście być powiadamiani o takich eventach, to serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ zawsze informuję o takich wydarzeniach. Również jeśli chodzi o to wydarzenie, pojawił się filmik na moim kanale, gdzie mówiłam o tym, że taka oferta się pojawiła. Podzieliłam się również dodatkowym kodem na kolejne minus 30%. I tym, co ja zamówiłam. Także dziś, jak już mam te produkty w ręku, pokażę Wam, co zamówiłam. Jako pierwszą pokażę Wam paletkę Mothership Velvet Liaison. To jest ta w całości matowa. Standardowe kartonowe opakowanie, takie same jak w przypadku palet Bridgerton. W środku mamy całkiem spore lusterko oraz 6 cieni. No, tak już wspomniałam, w tej akurat wszystkie są matowe i muszę przyznać, że wyglądają bardzo zachęcająco. Chętnie zaraz się nimi pobawię. Tę paletkę kupiłam w zestawie z pudrem pod oczy, który jest mi bardzo dobrze znany i bardzo lubiany. Zużyłam w swoim życiu dobrych kilka opakowań. W dalszym ciągu szukam jakiegoś zamiennika, ponieważ nie lubię zamawiać ze strony Pat. To opakowanie też jest, szczerze mówiąc, dosyć tanie i plastikowe. Bardzo łatwo jest je upuścić, a jak się upuści, to cały ten puder idzie w mak. Jest bardzo delikatny. I ostatnio chyba u Anielki Nyquist słyszałam, że ten biały puder z Charlotte Tilbury jest bardzo dobrym zamiennikiem, z tym, że ten jest bardziej matowy, a tamten trochę bardziej rozświetlający. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani takim testem. Jeśli tak, to chętnie taki filmik nagram. Ale zwróćcie też uwagę, że pudełko mamy z tej kolekcji Love, natomiast samo pudełko tutaj zewnętrzne pudru jest takie samo jak zawsze, czyli czarne lakierowane. Jako że nie mam zwyczaju przetrzymywania tych kartonowych pudełek, nie bardzo rozumiem, czemu jest to częścią kolekcji. Miałam nadzieję, że coś na tym opakowaniu też będzie, ale okej. No i to, co najbardziej mnie zainteresowało z całej tej kolekcji Love, to były cienie w płynie, ponieważ jest to zupełna nowość w ofercie Pat. Ja też mam znakomite doświadczenia z cieniami w płynie od Lisy Eldridge, dlatego byłam bardzo ciekawa, jak formuła Pat przy tym wypadnie. Zamówiłam dwa kolorki. Pierwszy z nich to Platinum Bronze, a drugi to Cosmic Chartreuse. Oba będę chciała wykorzystać w makijażu, ale na koniec też porównam je tak na swatchach na rękach z tymi od Lisy Eldridge, które posiadam. Tak ze zdjęć wydawało mi się, że te zielone mogą być troszeczkę podobne, aczkolwiek widzę już teraz, że nie są. Są to zupełnie inne tonacje. No i tutaj mam zdecydowanie jaśniejszy kolor, także nie są to odpowiedniki kolorystyczne, ale myślę, że będę w stanie spokojnie formułę przynajmniej porównać. Ale zacznę od przypudrowania okolic pod oczami tym pudrem. Na początku upewnię się, że korektor się nie rozlazł, ale wygląda ok. I na taki puchaty pędzelek nabieram troszeczkę i wklepuję. Nie jestem pewna, co się z nim dzieje, ponieważ wydaje się być bardzo zbity w opakowaniu. Zwykle jest on bardzo lotny i przy każdym dotknięciu aż unosi się dymek z pudru. Może jest to taka wierzchnia warstwa, może jest ziemnięty. Dziwna sprawa, muszę go trochę więcej poużywać. Zobaczymy, czy jest jakaś wierzchnia skamieniała warstwa, czy trafił mi się jakiś wadliwy, bo nie kojarzę, żeby marka mówiła, że zmienia formułę tego produktu. Ale może też coś przegapiłam. To i tak zresztą tak na marginesie. Główny cel dzisiejszego filmu to jest właśnie paleta plus te dwa cienie w płynie. Także przyjrzyjmy się teraz palecie. Cienie wydają się bardzo aksabitne w dotyku, szczególnie ten jasny beż był bardzo wręcz mokry, co nie ukrywam, daje mi trochę nadziei, ponieważ ja nie jestem wielką fanką matów od Pat, natomiast słyszałam konkretnie o tej palecie dużo dobrego od mojej koleżanki, która zachęcała mnie, żeby właśnie tej spróbować. I przyznam, że póki co rzeczywiście w dotyku są delikatniejsze i tak jakby bardziej aksamitne niż te chociażby w dużych Mothership. Ten ciemny brąz, genialny. I tak wyglądają wszystkie zesłoczowane razem. Mamy więc bardzo fajny przekrój kolorów. Bardzo podoba mi się, że mamy w końcu jasny beż, mamy taupe, który będzie dla nas jasnoskórych bardzo dobrym cieniem przejściowym. Takiego cienia naprawdę ze świecą szukać w kolekcji Pat. Także wydawałoby się, że paletka jest bardzo różnorodna i może nam się przydać na różne okazje, zarówno na dzień, jak i do jakichś innych bardziej ekstrawaganckich makijaży.
Ja cały czas mam z tyłu głowy, że mam tutaj te dwa kolorki, które chciałabym użyć na oku również. Także zesłoczuję je teraz i zobaczę, jakie cienie matowe będą do nich pasować. Dobrze, mamy więc słocze. Bardzo kremowa formuła, przyjemna. Trochę mniej się błyszczy niż miałam nadzieję. Mam wrażenie, że jak słoczowałam je u koleżanki, to tych drobinek jakoś więcej było, ale może słoczowałam je w innym świetle. Z racji tej kolorystyki będę się raczej trzymać tutaj tych trzech kolorków. Jako taką bazę wyrównującą nałożę sobie ten jasny beż na całą powiekę. Ten dam w załamaniu, a ten w kąciku oka. I myślę, że ten ciemniejszy Platinum Bronze położę od zewnętrznej części oka, a od wewnętrznej pojadę z tym zielonym. Tak, to będzie dobry pomysł. Nakładam więc ten jasny beżowy na całą powiekę płaskim pędzelkiem. Po prostu go wklepuję. Jeśli chodzi o kolor, jest to nieco bardziej żółty kolor niż moja skóra. Natomiast jeżeli chodzi o jego jasność, myślę, że jest blisko. Teraz biorę ten taupik i nałożę go sobie w załamaniu powieki. Ten jest bardzo przyjemny do współpracy i to jest właśnie kolor, którego brakowało mi w kolekcji Pat. Jest dosyć podobny kolor do tego w Mothership 7, Divine Rose 1. Aczkolwiek tam wydaje mi się ten kolor jest bardziej chłodny niż ten. I tak naprawdę to jest jedyna paleta, która posiada jakieś rzeczywiście cienie przejściowe dla takich jasnych karnacji. Mówiąc paleta, mam na myśli te duże Mothership 10. Poza tym Pat ma też w ofercie cienie pojedyncze i tam już kultowy cień Statuesque, czyli właśnie taki neutralny beż, który z tego co kojarzę nigdy się nie ukazał w żadnej palecie, jest tylko dostępny jako cień pojedynczy. Zresztą on jest cały czas wykupiony, ciężko go dostać. Dziwię się, że do tej pory nie wylądował w żadnej Mothership, zwłaszcza w tej ostatniej 10, tam by pasował jak ulał. I teraz tym ciemnym, najciemniejszym brązem przyciemniam sobie zewnętrzny kącik. No i on mi się już tak ładnie nie nakłada jak poprzednio. Troszeczkę jakby dziury zostawiał, dlatego przeniosę się na taki bardziej precyzyjny pędzelek i spróbuję go wklepać miejscowo, bo może tu nie lubi być ruszany. No tak, to zdecydowanie pomogło. Należy więc go wklepywać, a nie rozblendowywać. Teraz wygląda bardzo ładnie. I to samo robię na drugiej stronie. Już od razu wklepując. No, matowe cienie od Pat nigdy nie należały do moich ulubionych. W porównaniu z tymi od Nataszy wydają mi się po prostu suche strasznie. I może też dlatego, że ja sama mam suchą skórę, to po prostu nie lubię suchych produktów. Wymieszam sobie teraz lekko ten cień przejściowy z tym jasnym beżem i spróbuję załagodzić tutaj granicę. Ale to jest za ciemne. O ulala. Zdecydowanie za ciemny jest ten przejściowy, więc biorę czysty pędzelek samego tego beżu i jeszcze raz delikatnie. No i teraz jest lepiej. Aczkolwiek do użycia tutaj pod łukiem brwiowym, jak dla mnie, jest troszeczkę jednak za ciemny. I może zrobię od razu dolną powiekę, żeby móc już potem zajmować się tylko tymi cieniami w płynie. Nałożę ten ciemny jak najbliżej linii rzęs, następnie wyblenduję tym. Przyspieszę teraz filmik, żeby już nie przedłużać za bardzo. Myślę, że jest w porządku. Tutaj te same wewnętrzne kąciki to sobie na samym końcu wyczyszczę. Nałożę jeszcze na linię wodną brązową kredkę od Pat McGrath w kolorze Black Coffee. Gotowe. Zaczynamy od Platinum Bronze. Nie jestem pewna, jak lepiej go nakładać, czy od razu na oko, czy jednak na rękę i na pędzelek. Zacznę może delikatnie tak od razu na oko i
I dokończę pędzelkiem najwyżej. Tak do połowy oka mniej więcej. Z takim płaskim pędzelkiem go trochę przyklepię. I rozblenduję brzegi. Kolorek bardzo mi się podoba, nawet bardziej niż na Swatchu. Przeniosę go sobie trochę też na dolną powiekę. Ale tylko tak do 1/3 długości. Od zewnętrznej strony tym razem. Mi się naprawdę bardzo podoba. Zrobię to samo z drugiej strony. Celowo nie nakładam jakiejś grubej warstwy, ponieważ nie wiem, jak szybko to zasycha. Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo na oku wygląda dużo lepiej niż na Swatchu. Ciekawe, czy jak przyświecę telefonem, to te drobinki wyjdą, czy niekoniecznie. Wy widzicie, ja jeszcze nie. Dobrze, dokładam teraz tego zielonego i nałożę go w ten sam sposób, od razu z aplikatora. Piękny. Wiem, że dla niektórych to może być niehigieniczne, ale ja używam tego tylko na sobie i moje osobiste zarazki mi nie przeszkadzają. Użyję może tego samego pędzelka, żeby tutaj połączyć je ze sobą. To może być jednak trochę trudne. Niekoniecznie są to kolory, które bym włączyła na co dzień. Mogłam sobie zrobić jedno takie, ale nie pomyślałam. Biorę jednak czysty pędzelek, żeby tego brzegi wyblendować dobrze. Spróbuję może palcem ten środek zrobić. Tak, to działa znacznie lepiej niż pędzelek. I czuję też fajnie teraz różnicę w mokrości tego zielonego, który jest świeżo nałożony w stosunku do tego drugiego. No naprawdę ciężko je razem połączyć. To muszę powiedzieć, aczkolwiek wydaje mi się, że nie są to cienie, które przeznaczone są do tego, żeby być używane razem. Raczej zalecane są, żeby używać jeden na całą powiekę albo punktowo. Trochę mnie smuci to, że te cienie tracą na intensywności, kiedy wysychają. A raczej bym się spodziewała, że te jakie nałożę, to tak powinny wyglądać. Dobrze, myślę, że tak to już zostawię. Jeżeli chodzi o wewnętrzny kącik, szczerze mówiąc, bardzo by mi pasował ten cień od Lisy, także może jego użyję. On się nazywa Cressida. I jest to taki bardzo jasny, szampański kolor. Także delikatna kropeczka. I malutkim pędzelkiem go wklepuję w samym wewnętrznym kąciku. A zobaczmy teraz, czy to zaschło. Ale tak, nie czuję już mokrości, także cienie rzeczywiście zaschły. No mam brudne od tych matów, od swatchowania, natomiast nie zbierają mi się na palcu, kiedy dotykam powieki, także duży plus. Pomaluję rzęsy i zaraz wracam. Maskara nałożona, także zbliżę Was i zobaczmy jeszcze raz, jak ten makijaż oczu wygląda na sam koniec. Jeszcze raz spróbuję sztuczki z latarką. Mam nadzieję, że to będzie widać. Że łatwiej będzie, jak będę w kadrze. To co myślicie na temat tej kolekcji? Według mnie ta paleta jest zbędna. Nie zmieniła mojego zdania na temat matów Pat McGrath. Rzeczywiście w dotyku cienie są bardziej aksamitne, bardziej miękkie, natomiast w dalszym ciągu bardzo się pylą i niektóre cienie nie są łatwe w blendowaniu. Tak jak widzieliście z tym ciemnym kolorkiem, kiedy nakładałam go punktowo i tak wklepywałam w powiekę, był od razu piękny pigment i wszystko działało, natomiast kiedy próbowałam go rozcierać, to już jakieś placki i dziury mi się robiły. Może też być więc to preferencja w nakładaniu cieni matowych. Być może ja podświadomie nakładam cienie po prostu blendując kolejną warstwę, a być może te cienie skierowane są do osób, które właśnie wklepują. Także nie mówię, że te cienie są złe same w sobie, tyle że nie pasują do moich preferencji
aplikacji cieni matowych. Mimo wszystko myślę, że będę sięgać po tą paletkę, ponieważ zwłaszcza ten kolorek tutaj przejściowy bardzo mi się podoba. Nie mam takiego w swojej kolekcji pat. Ten ciepły brązik również może mi się fajnie przydać do jakichś kolorowych, ciepłych makijaży. Te dwa róże pewnie rzadko będą gościły na mojej powiece, natomiast to już jest naprawdę preferencja kolorystyczna. Ten jasny beżek jest ok, ale mógłby być trochę mniej żółty, jak na moje potrzeby. Ciemny brąz, jak już się nauczyłam z nim pracować i wklepywać, kolorystycznie bardzo mi odpowiada. Nie osypywał się o dziwo, pewnie przez to wklepywanie w miejscu. Także generalnie nie jestem jakaś zawiedziona czy smutna, że tą paletę zamówiłam. Zaspokoiłam swoją ciekawość. Mam nadzieję, że także i Waszą. Ale czy jest to paleta, która znajdzie się u mnie w top 10 roku? Zdecydowanie nie. Natomiast jeżeli chodzi o cienie w płynie, tutaj jestem już zdecydowanie bardziej zadowolona. Oba kolory bardzo mi się podobają. Oba raczej używałabym osobno jako jeden cień na powiekę i myślę, że wtedy by dużo ładniej wyglądały. Szybko wysychają, dają się jeszcze troszeczkę przemieścić. Bardzo łatwo było brzegi wyblendować. Mają w sobie ładne drobinki. Natomiast, i tu się zaczyna, po pierwsze według mnie opakowanie lisy jest zdecydowanie lepsze niż to pad. To pad jest takie lekkie, czuć, że to jest taki tani plastik. Tutaj również mamy raczej, nie wiem, akryl albo trochę lepszy plastik, ponieważ już czuć troszeczkę tą wagę w dłoni i generalnie wydaje mi się, że jest po prostu lepiej wykonane niż to od pad. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że lisa jednak wychodzi drożej, ponieważ kosztuje 19 funtów za 2,8 ml, a w pad, przeliczając też na funty, żeby było łatwiej, zapłacimy 22 funty, natomiast tutaj mamy 6,1 ml produktu. Także tak naprawdę dopłacając kilka funtów, tutaj mamy 2 razy więcej produktu. Inną sprawą jest, że oba te cienie są ważne w teorii 6 miesięcy, ponieważ są to cienie w płynie, taka ich natura. Więc pytanie, czy w tym czasie zużyjecie chociażby tą małą buteleczkę, czy potrzeba Wam większą. Ja mam też płynny cień od Nataszy Denony, który ma zdecydowanie więcej niż pół roku. W dalszym ciągu go używam, w dalszym ciągu zachowuje się dobrze, nie śmierdzi. Także róbcie jak uważacie, ale ja bym tych 6 miesięcy tak nie traktowała bardzo poważnie. Jeśli chodzi o kolorki, na górze mam pad, na dole mam te dwa kolory z Lisy Eldridge. I nie wiem jak to wyjdzie na kamerze, natomiast na żywo lisa ma więcej drobinek, natomiast pad ma więcej takiego blasku jak odbicie lustrzane. Także znowu kwestia tego, co preferujecie. Jak widzieliście, pad musiałam nakładać 2 razy, żeby ten pigment było widać przy tym zielonym. Natomiast przy lisie jedna warstwa mi już wystarcza, co znowu łączy się z tym, że pad jest 2 razy więcej w mililitrach niż lisy. Być może dlatego, że musimy ten kolor jednak nakładać warstwami. Ja bardzo się cieszę, że kupiłam te 2 kolorki od pad. Na pewno będą u mnie używane, natomiast tak docelowo raczej będę się trzymać lisy. Dajcie mi znać, co Wy myślicie na ten temat, czy może próbowaliście jej cieni w płynie, albo któryś z paletek z kolekcji Love. Ja mimo wszystko cieszę się, że marka wypuszcza w końcu coś nowego. Te cienie w płynie są nową kategorią na jej stronie, ale przyznam też, że tracę powoli zainteresowanie tą marką. Także o ile nie pojawi się nowa Mothership, która będzie w końcu albo kolorowa, albo chociaż przynajmniej nie różowa, to nie planuję jakichś większych zakupów na tej stronie. Dajcie mi znać, co Wy myślicie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!